Tytan występuje głównie w skałach i rudach innych metali, ale niewielkie ilości związków tytanu znajdują się w roślinach, głównie w skrzypie polnym i pokrzywie. Co ciekawe, pierwiastek ten wykazuje biologiczną kompatybilność z tkankami ludzkimi i nawet w dużych dawkach nie stanowi zagrożenia dla naszego organizmu. Każdego dnia człowiek pochłania wraz z pożywieniem około 0,1 mg tytanu, który na bieżąco wydala. Tytan jest nietoksyczny nawet w dużych dawkach i nie ma żadnego wpływu na organizm ludzki. Ma tendencję do akumulacji w tkankach zawierających krzemionkę. Większość roślin zawiera około 1 ppm tytanu, czyli liczby cząsteczek na milion, natomiast skrzyp i pokrzywa może zawierać nawet do 80 ppm. Tytan przede wszystkim zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, a przez to zwiększa proces fotosyntezy, co bezpośrednio przekłada się na przyrost biomasy i plonu. Pozytywnie oddziałuje na równowagę hormonalną roślin. Poprzez usprawnienie przebiegu procesów metabolicznych poprawia efektywność pobierania składników pokarmowych z podłoża, głównie potasu, azotu, magnezu, wapnia i żelaza. Przyspiesza budowę ścian komórkowych i wzmacnia naturalną odporność roślin na czynniki stresowe. Dodatkowo, stanowiąc składnik substancji służących roślinom jako metabolity wtórne, odstrasza lub powstrzymuje od żerowania szkodliwe owady. Jednak główną funkcją tytanu jest poprawa procesu zapylenia i tworzenia nasion i owoców. Tytan zapewnia efektywne zapylenie kwiatów i następujące po nim zapłodnienie. Wiele czynników zewnętrznych, jak choćby nieodpowiednie warunki pogodowe czy mała liczba owadów zapylających, negatywnie wpływają na przebieg kwitnienia i zapylenia. Każdy ogrodnik chce, by proces kwitnienia i zapylenia przebiegał sprawnie i skutecznie. Brak zapylaczy albo zła pogoda mogą zniszczyć plony. Tytan może tutaj pomóc. Ma on niezwykle pozytywny wpływ na witalność pyłku kwiatowego, a tym samym procesy związane z zapylaniem i zapłodnieniem. Pierwiastek ten zwiększa wigor ziaren pyłku, zapewnia lepsze jego przyleganie do zamienia słupka i stymuluje rozwój łagiewki pyłkowej. Zabiegi z wykorzystaniem biostymulatorów opartych o tytan w znacznym stopniu łagodzą skutki złego zapylenia i zapłodnienia. Tytan łagodzi stresy pogodowe. Włączenie do standardowych zabiegów agrotechnicznych biostymulatorów zawierających łatwo przyswajalne jony tytanu w zdecydowany sposób ułatwia uprawę dzięki lepszemu zapłodnieniu i zapyleniu oraz zredukowaniu negatywnego wpływu stresu wywołanego czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Efektem są wyższe rośliny o grubszej łodydze, większej ilości liści i owoców, a co się z tym wiąże, również wyższy plon. W ostatnich latach zebrano wiele przekonujących danych o korzystnym wpływie tytanu. Z uwagi na wszechstronne korzyści, jakie tytan przynosi roślinom, warto dokarmiać dolistnie i doglebowo plantacje z preparatami zawierającymi ten pierwiastek. Stosowanie więc pokrzywy i skrzypu w ogrodnictwie przynosi wiele korzyści roślinom. Wyciąg z pokrzywy czy wywar ze skrzypu polnego stosowane są jako naturalne nawozy, które odstraszają szkodniki, są profilaktyką przeciw różnym chorobom i regulują pH gleby. Możesz zatem sporządzić ekstrakt hamujący rozwój chorób grzybowych i zwalczający owady typu mszyce do wszystkich typów roślin. Połączenie tych dwóch roślin sprawi, że sporządzisz naprawdę wydajny i wysokojakościowy produkt zupełnie za darmo. Oprócz tytanu, ekstrakt ten ma wiele innych dodatkowych właściwości. Ekstrakt ze skrzypu polnego jest bogaty w substancje zdolne do wzmacniania tkanek roślinnych przez hamowanie rozwoju chorób grzybowych. Substancje parzące obecne w pokrzywie pomogą roślinom chronić się przed owadami sącymi, mszycami, wciornaskami i mączlikami oraz roztoczami lub przędziorkami. Pokrzywa jest bardzo bogata w żelazo, a także pomaga zapobiegać i leczyć chlorozę żelaza. Oprócz silnego działania grzybobójczego, produkt pozwala roślinie na stopniowe zwiększanie obrony przed stresem biotycznym i abiotycznym oraz na stopniową poprawę ogólnego rozwoju. Ma zastosowanie we wszystkich typach roślin i może być stosowany w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego. Do sporządzenia substancji należy zastosować pokrzywę w 50%, skrzyp polny w 50%, ale nie należy go pomylić ze skrzypem bagiennym, który jest trujący, rośnie on przy wodach. Całość należy umieścić np. we wiadrze, upychając do pełna i zalać rośliny wodą. To przykrywamy, aby nie zalęgły się muchy i pozostawiamy na 2 tygodnie. Od czasu do czasu należy otworzyć i wpuścić powietrze dla prawidłowego procesu fermentacji. Warto też zamieszać całość. Po 2 tygodniach ekstrakt jest gotowy. Należy go rozcieńczyć we wodzie w proporcji 1 do 10, czyli na 1 litr ekstraktu dajemy 10 litrów wody i tym podlewamy warzywa lub owoce. Pamiętaj, aby nie podlewać słoneczne, upalne dni, najlepiej zrobić to wczesnym rankiem. Ten ekologiczny preparat zadziała na takie owady jak mszyca brzoskwiniowa, bawełnica korówka, mszyca porzeczkowo-czyścowa, zdobniczka orzechowa większa, mszyca wiśniowa, mszyca burakowa, mszyca kapuściana, mszyca bzowa,
mszyca różana, pchełka smużkowa, tantniś krzyżowniaczek, owocówka jabłczówka oraz przędziorek chmielowiec. Zadziała też na choroby grzybowe jak mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, parch botrisa, pchrina deforma stul, alternaria, septoria oraz zaraza ziemniaka. Działanie zapobiegawcze polega na stosowaniu co 10-15 dni od początku kwitnienia do zbioru owoców. Działanie doraźne i prewencyjne polega na stosowaniu w przypadku inwazji i w razie potrzeby. Potem należy powtarzać czynność co 15 dni po pierwszym zabiegu. Czy taki naturalny środek ma okres karencji? Jeśli zostały opryskane uprawy jadalne, to lepiej odczekać co najmniej 48 godzin po zabiegu. Owoce czy warzywa należy dokładnie umyć przed spożyciem. Jeśli nawozić preparatem doglebowo, to najwyższą efektywność uzyskuje się mieszając go z glebą na głębokość 10-20 cm. W ten sposób zawarte związki odżywcze nie uciekną tak szybko z gleby.